Proszę Państwa, zwiedzanie świata z Pokémon Go. Nie wiem, czy gracie, łapiecie Pokémony. Już się zastanawiałem, czy ja tu po prostu wszystko zobaczyłem, ale widzę, że tam jest dużo jeszcze Pokestopów. O, i widzę, że tam jest dużo ludzi. I na tej podstawie stwierdziłem, że jeszcze się przejdę kawałek, bo może tam będzie coś ciekawego. No to dzień dobry Państwu, witam Państwa w Chorwacji. Jak pamiętacie, wspaniałe lata 90., gdy wszyscy jeszcze byliśmy biedni, no to się wtedy na wczasy jeździło nad Bałtyk. Jak ktoś był bardziej szalony, to jeździł w góry, ale nie oszukujmy się, w tamtych czasach chodzenie po górach nie było w Polsce jeszcze aż tak popularne, jak jest teraz. No i pamiętam, jak miałem bodajże 7 lat, to kolega powiedział mi, że on jedzie z rodzicami na wakacje do Chorwacji. Ja miałem wtedy takie: ja pierdolę! Gdzie to jest? No właśnie te lata 90. i 2000 to był okres, gdy Polacy się dorabiali, gdy ten świat się dla nas otwierał, gdy zaczynaliśmy wyjeżdżać za granicę. No i wtedy wszyscy Polacy jeden za drugim jeździli na wakacje do Chorwacji. Bo było tanio, nawet dla nas było tanio, bo ciepło, bo zawsze ładna pogoda, nie to co nad tym cholernym Bałtykiem, bo można sobie było w ciągu jednego dnia tutaj przyjechać. Jak ktoś wyjechał z domu przed świtem, to po zmroku dojechał. No i wiadomo, zawsze lepiej się pochwalić, że się było w Chorwacji, a nie w jakimś tam Władysławowie. I ja serio mam wrażenie, że tu już wszyscy byli, no bo nawet jak ze znajomymi rozmawiam, no to każdy w tej Chorwacji był. Więc ja nie wiem, czy ja wam w tym odcinku pokażę coś, czego żeście jeszcze nie widzieli, ale mam nadzieję, że może merytorycznie nadrobię i że mimo wszystko czegoś ciekawego się ode mnie dowiecie. Także zapraszam do oglądania. Teraz, proszę Państwa, pokażę Wam, jaki mam wspaniały hotel, jakie mam warunki do spania. Proszę sobie zobaczyć, jakie sobie legowisko zrobiłem. O, dokładnie. W ten sposób się zostaje milionerem. Bo jak sobie pomyślę, ile pieniędzy zaoszczędziłem przez te wszystkie lata podróżowania, śpiąc czy to pod namiotem, czy w samochodzie, czy w jeszcze jakiś tam inny sposób, to myślę, że są to spokojnie jakieś dziesiątki, no dobra, może przesadzam, ale naście tysięcy złotych na pewno w ten sposób zaoszczędziłem. Spójrzmy sobie na mapkę Chorwacji, bo kształt tego kraju jest dość zaskakujący i można by pomyśleć, że ktoś miał sporą fantazję, jak ustalał granice. Natomiast nie, no te tereny faktycznie od wieków były zamieszkane oryginalnie przez Chorwatów. Chorwacja dzieli się tak naprawdę na 4 regiony: Slawonię, Dalmację, Istrię i Chorwację właściwą. Slawonia to jest region bardzo atrakcyjny rolniczo, natomiast kompletnie nieatrakcyjny turystycznie. Od X wieku Slawonia jest częścią Chorwacji. Na chwilę się tam w XVIII wieku rozłączyli, stała się osobnym księstwem, ale w XIX wieku się ponownie połączyli. Dalmacja od IX wieku była zamieszkiwana w większości przez Chorwatów, mimo iż aż do XIX wieku nad miastami Dalmacji główną władzę miała Wenecja. No i właśnie Dalmacja ostatecznie została przyłączona do Chorwacji pod koniec XIX wieku. Najmniej chorwackim regionem jest Istria. Oni zawsze byli pod wpływem włoskim i dziś są tam miałkie, ale jakieś tam drobne ruchy separatystyczne domagające się autonomii. Dobrze, proszę Państwa, teraz gratka dla fanów żużla. Moje życie krąży obecnie wokół 4 miejscowości: Poznań, Kraków, Warszawa i Leszno. No i właśnie oryginalnie jestem z Podleszna, więc ja żużel uwielbiam. Wolę na przykład żużel niż piłkę nożną, co jest absolutnie niezrozumiałe dla ludzi niepochodzących z żużlowych ośrodków. Jedyny, bo nie jestem pewny, to inaczej powiem, najsłynniejszy stadion żużlowy w Chorwacji właśnie tutaj. Dobrze, że jest otwarte, że jeszcze można tutaj wchodzić. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy po wszystkich stadionach można było bez problemu łazić, a się pozmieniało, porobili bramki, pozamykali. O, są nawet nasi sponsorzy jeszcze polscy. Jedyna bójka, w jakiej kiedykolwiek w życiu brałem udział, to była właśnie bójka pod stadionem, jak się Leszno z Zieloną Górą tłukło. Ja miałem wtedy, nie wiem, może z 13 lat. A gówna żeria się po prostu biła. Nie chciałem się bić, po prostu się znalazłem w złym miejscu, w złym momencie. I musiałem sobie wywalczyć drogę ucieczki. No, żałosne to było, także nie była to szlachetna męska walka, także na prezydenta się raczej nie nadaje. Koniec wstawki politycznej, przepraszam za nią bardzo. Ciśniemy dalej, zwiedzamy Chorwację. Jeziora Plitwickie to jedna z głównych
atrakcji turystycznych Chorwacji i od lat mówi się już o tym, żeby pouprzykrzać trochę życie tutaj turystów, żeby zminimalizować ruch turystów jednodniowych i zachęcać do tego, żeby zostawali tutaj turyści dłużej. Ja bym powiedział, że chyba najbardziej uprzykrzające życie tutaj to są właśnie te tłumy turystów, bo ludzi jest naprawdę dużo i po tych szlakach chodzi się raczej mało przyjemnie. A druga kwestia to są ceny, bo wstęp tutaj kosztuje 40 euro, parking 17 euro, także moim zdaniem sporo. Jeziora Plitwickie to jest bodajże 16 kaskadowo ułożonych jezior, a pomiędzy nimi są różnego rodzaju rzeczki, jakieś strumyczki, jakieś wodospady, a pomiędzy nimi można płynąć, tam widać, takimi łódkami. I okazuje się, że te łódki są w cenie biletu, więc no dobra, niech będzie, że ta wejściówka nie jest aż tak droga. Już nie będę na to narzekał. Ładne, no naprawdę fajne miejsce, ale te ilości ludzi tutaj są po prostu kuźwa dobijające. Idzie się bardzo źle, bo idzie się bardzo wolno, jest wąsko, co chwilę się ktoś zatrzymuje, żeby robić zdjęcie. Ja pierdolę, patrzcie to. To jest kolejka do łódki. Tam właśnie przed chwilą jedna łódka odpłynęła. Tam się ciągnie ta kolejka, tam. I te łódki odpływają co pół godziny. I mi się wydaje, że ten cały tłum się na jedną łódkę nie zmieści. A jeżeli dopiero co jedna łódka odpłynęła, kurwa, to ja miałem tu godzinę czekać? To mocno uprzykrza zwiedzanie tych jezior plitwickich. Tłumy turystów. Też jestem jednym z nich, więc też się do tego przyczyniam, ale jestem Polakiem, więc mogę sobie ponarzekać. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego całe Bałkany były nękane atakami ze strony plemion barbarzyńskich. Dalmacja, tak nazywała się tutejsza rzymska prowincja, bardzo szybko ubożała, bardzo mocno się wyludniała i około VII wieku przybyło na te tereny plemię Chwati. Skąd oni się wzięli, do końca nie wiadomo. Przybyli najprawdopodobniej z terenów dzisiejszej Ukrainy, a jeszcze 1000 lat wcześniej byli najprawdopodobniej ludem irańskim. Z całą pewnością był to jednak lud o bardzo długiej historii, bardzo mocnej kulturze, który jednak przez te wszystkie lata na tyle skutecznie mieszał się ze Słowianami, że w końcu sam został uznany za plemię słowiańskie. Po osiedleniu się w Dalmacji Chorwaci bardzo szybko się asymilowali, przyjmowali rzymskie wzorce, przyjęli chrześcijaństwo i w 820 roku ich władca Władysław przyjął tytuł księcia Chorwatów i Dalmatyńczyków. Park Narodowy Krka z kolei muszę pochwalić. Co prawda wejściówka też tutaj kosztuje 40 euro, ale za to jest parking za darmo, jest kibel za darmo i są też mapki, takie przewodniki w 4 językach: angielski, niemiecki, francuski i po polsku. A więc widać, że Polacy tutaj przyjeżdżają. Dobrze, proszę Państwa, teraz taka ciekawostka. Tutaj można się było kiedyś kąpać, ale od 2021 roku już nie można się tutaj kąpać. Jeszcze jedna ważna rzecz: jak będziecie przychodzić do Parku Narodowego Krka i będziecie chcieli sobie zrobić tutaj ładne zdjęcie, to nie przychodźcie rano, bo jak widać słońce jest tam i ciężko jest zrobić ładne zdjęcie. Chorwackie kobiety podobno uwielbiają modę, uwielbiają się stroić, uwielbiają bale i różnego rodzaju wystawne przyjęcia. Ja po własnych obserwacjach mogę stwierdzić, że na pewno lubią przesiadywać w różnego rodzaju kawiarniach i kawiarenkach. Chorwackie dzieci są z kolei uznawane za jedne z najbardziej rozpieszczonych na świecie. Tutaj dziadkowie, jak mają jakieś pieniądze, to wolą wydać je na swoje wnuki niż na samych siebie. I na temat tego zachowania Chorwatów powstawało już nawet książki. Ja bym powiedział, że to nie jest jakoś szczególnie dziwne zachowanie, ponieważ w większości społeczeństw, w większości pokoleń, które po prostu żyły stosunkowo biednie i nagle ich kraj zaczyna się bogacić i sami zaczynają mieć dużo pieniędzy, to często jest właśnie tak, że się wydaje dużo pieniędzy potem na swoje pociechy, że tak to nazwę. Po prostu zawsze chcemy, żeby nasze dzieci miały lepiej niż my mieliśmy. Chorwacja jest naprawdę bardzo droga. Sprawdzając się przed chwilą na rewolucie, ile wydałem już na autostrady. Autostrady są tutaj generalnie bardzo fajne, jest ich dużo, jeździ się nimi bardzo wygodnie i przydają się. Natomiast wiecie, tu 6 euro, tam 8 euro, tu 11 euro i okazuje się, że wydałem już 300.
Kawa kosztuje takie 2,5–3 euro, więc jak się to porówna, że na Orlenie płacimy na przykład 12 zł za kawę, to jest niby to samo, tylko że na Orlenie dostajecie duży kubek pełen kawy, a tutaj dostajecie malutki kubeczek. Jeszcze w dodatku oni robią tą kawę, więc oni nalewają pół tego kubka. Tam jest dosłownie kawę do 2–3 łyki, więc cena niby ta sama, no ale produktu 5 razy mniej. No i na tej mapie Chorwacji bardzo negatywnie wyróżnia się Dubrovnik, który jest bardzo drogi. Ja początkowo chciałem tutaj zostać na 2–3 noce, ale jak zacząłem sobie szukać mieszkania i zobaczyłem, jakie są ceny, to zrezygnowałem. Teraz coś dla fanów gry o Tron. Tam Królewska Przystań. W Dubrowniku, jak zresztą w całej Chorwacji, pełno jest miejsc, gdzie kręcona była gra o Tron. Tu nawet nikt nie trzeba specjalnie szukać, po prostu się idzie po mieście i trafia się na miejsca, które się doskonale zna. I tak sobie myślę, że to prawdopodobnie dlatego jest tutaj tak dużo turystów ze Stanów, że gra o Tron po prostu rozsławiła Chorwację. Turysta amerykański to nie jest turysta, którego się często spotyka w Europie, natomiast tu w Chorwacji jest ich naprawdę dużo. Są całe po prostu grupy Amerykanów, którzy sobie zwiedzają. Oni są dość specyficzni, ich się bardzo łatwo rozpoznaje poprzez wygląd czy zachowanie. Jest generalnie kilka takich grup turystów, których z daleka da się rozpoznać, że to są oni. Turysta amerykański to jest przede wszystkim turysta leniwy. Jego jak gdzieś zawiozą, no to on sobie wyjdzie, sobie pogląda, ale jak już miałby gdzieś daleko chodzić, to już nie. No i to jest turysta kompletnie niesamodzielny, jego zawsze trzeba prowadzić za rączkę. Turysta rosyjski z kolei to jest turysta, który lubi luksus. Ma być drogo. Znaczy, niekoniecznie ma być drogo, ale ma być widać, że jest drogo. Ma być widać, że jest luksusowa, ma być widać, że go stać. To są turyści, którzy są zawsze bardzo dobrze ubrani. Laseczki są zawsze w jakichś ekstra sukienkach, faceci jakieś ekstra buty, jakieś ekstra koszule. Ma być widać pieniądz, nawet jak tego pieniądza nie ma. Turysta brytyjski z kolei to jest turysta najebany i drący mordę. Serio, oni po prostu chyba chodzą tylko po pubach i piją piwo. I przechwalają się, że potrafią doskonale pić, że potrafią pić wódkę tak jak Słowianie. Mi już nie jeden Brytyjczyk próbował zaimponować swoim piciem wódki i to wygląda tak, że oni piją jeden mały kieliszek na 2 razy i to jest całe ich picie wódki. Turysta chiński z kolei to jest taki mały kurdupelek biegający z miejsca na miejsce z aparatem i to serio, jakby w tych memach nie ma zbyt dużo przesady, bo oni faktycznie, turysta chiński się nie zatrzymuje, on musi wszystko zobaczyć, wszystko zwiedzić i wrócić do domu z milionem zdjęć. I turysta chiński jest dość podobny do turysty niemieckiego, bo to zazwyczaj jest turysta taki po 50, już dorobiony. Tak samo jak Niemcy, no Niemcy są głównie turysta emeryt, który już niekoniecznie ma siły i zdrowie na to, żeby dużo zwiedzać, ale ma dużo samozaparcia, żeby wszędzie jeszcze wejść i jak najwięcej jeszcze zobaczyć. No i zarówno Chińczycy, jak i Niemcy to są turyści, po których widać, że mają pieniądze, ale nie lubią ich w głupi sposób wydawać. A tu jest miejsce do skakania z klifu do wody. Ja pierdzielę. Nie, dziękuję bardzo. Ja bym nie skoczył. W 925 roku dochodzi do koronacji pierwszego króla Tomisława. Położenie Chorwacji było ważne ze względów strategicznych, dlatego zanim Chorwaci na dobre się rozkręcili, to już musieli uważać na swoich sąsiadów. Najpierw duże wpływy zdobyła Wenecja, a później, gdy w 1089 roku król chorwacki zmarł bezpotomnie, to doszło do najazdu Węgrów. Ostatecznie podpisali ugodę, że Chorwacja zachowa bardzo dużą autonomię i dużą część swoich praw, no ale de facto staje się ona częścią Węgier i na 900 lat traci tak naprawdę niepodległość. Wenecja jednak nie odpuszczała i przez kolejne 300 lat sukcesywnie podbijała kolejne miasta w Dalmacji. Węgrzy nie za bardzo na to reagowali, ponieważ byli wtedy zajęci bronieniem się przed atakami Tatarów. Niemniej w tamtym czasie właśnie wybrzeże powoli traciło na znaczeniu, a coraz większe znaczenie miały ziemie w głębi lądu, w szczególności wokół miasta Zagrzeb. W następnych wiekach rosło zagrożenie ze strony Turcji. Bośnia i Serbia upadły dość szybko, natomiast Chorwacja broniła się broniła się prawie 100 lat. Ostatecznie gdzieś tam na przełomie XV-XVI wieku Turcy zaczęli podbijać chorwackie ziemie, no i Chorwaci wtedy w 1527 roku przekazali władzę austriackim Habsburgom, mimo iż duża część ich ziem była już wtedy pod władzą turecką. Okres rządów tureckich był raczej kiepski dla Chorwatów, ponieważ Bośniacy i Serbowie dość szybko się podporządkowali, a Chorwacja pozostała katolicka, co wiązało się z tureckimi prześladowaniami. Bardzo wielu Chorwatów uciekło wtedy z kraju.
Upadek tureckiej potęgi był dość niespodziewany. Pierwszym aktem było nieudane oblężenie Wiednia, a później armia austriacka przepędziła Turków aż za Kosowo i Chorwacja została oswobodzona. Ze wszystkich państw byłej Jugosławii Chorwacja zawsze była nastawiona najbardziej antyklerykalnie i lewicowo. To się trochę zmieniło po wizytach Jana Pawła II, które dla Chorwatów były o tyle ważne, że w tamtych czasach żaden wielki europejski przywódca się do Zagrzebia raczej nie fatygował. I być może te takie swobodniejsze obyczaje sprawiły, że Chorwacja jest kolebką europejskiego naturyzmu. Nago kąpano się tutaj już na początku XX wieku i do dziś jest tu najwięcej plaż dla nudystów w całej Europie. I mimo tej rosnącej roli kościoła na plaży widok cycków swobodnie powiewających na wietrze wciąż nie jest rzadkością. O innych częściach ciała nie wspominając. W ogóle ten fragment chciałem nagrać na plaży, ale no właśnie, były laski opalające się topless, więc no nie będę tam biegał z kamerą, co nie? W Chorwacji jest bardzo dużo zabytków i różnych innych pozostałości jeszcze po Cesarstwie Rzymskim, więc naprawdę jest tutaj co zwiedzać. Jest bardzo urozmaicony kraj. Znaczy akurat ten zamek to chyba nie jest rzymski, ale niezbyt dobrze mi się tu nagrywa. Dużo swobodniej czuję się w krajach, w których wiem, że nikt mnie nie rozumie, a tutaj praktycznie co kawałek są Polacy. Ale to jest, z tego co słyszałem, przypadłość nie tylko moja, tylko większość, nawet tych największych youtuberów ma problem z nagrywaniem w momencie, gdy wszyscy dookoła rozumieją, co mówisz. Kuchnia chorwacka mnie nie urzekła. Nie powiem, że jest niedobre jedzenie, bo jest dobre, natomiast nie jadłem nic takiego, co by jakoś szczególnie mi zapadło w pamięć. No tutaj ewidentnie dominują ryby, różnego rodzaju owoce morza, kalmary. Kalmary są wszędzie, no ale to nie są rzeczy, które ja bym włożył do ust, więc... No a pomijając te takie właśnie wodno-rybne jedzenie, to tutaj w restauracjach dominują pizze i burgery, czyli ewidentnie już menu dostosowane do turystów i dzieci, frytki i tak dalej. Ale jak się chce, to się trochę różnych chorwackich dań... O, dziękuję bardzo, dziękuję. Chwala jest dziękuję po chorwacku w ogóle. Podoba mi się to słówko, chwala. Idę do sklepu i tam jak coś kupuję, to mi potem powiedzą chwała. Spoko. Tak wygląda moje mieszkanie. Ja mniej więcej tutaj prawie że codziennie, co drugi dzień najczęściej zmieniam lokum. Tu mam swoje stanowisko pracy, ale jedyna rzecz, którą chciałem pokazać w ubikacji, tutaj boiler na wodę, no to jest rozwiązanie, które w starszych domach w Polsce pewnie też się spotka jeszcze. Natomiast zastanawia mnie ten przycisk, bo coś takiego jest w każdym mieszkaniu, które wynajmowałem pod boilerem i to można by pomyśleć, że to jest jakieś, nie wiem, awaryjne spuszczanie wody czy coś. Problem w tym, że taki sam przycisk jest zawsze też koło kibla. I nie mam pojęcia, do czego te przyciski są. Kusi mnie, żeby nadusić, ale nie wiem, co się wtedy wydarzy. Także jak ktoś z Was wie, do czego są te, to możecie pisać w komentarzach. Człowiek już jest przyzwyczajony do jakichś kart miejskich, do kupowania biletów na komunikację w jakichś automatach, a w Zagrzebiu bileciki są papierowe i kupuje się je w kiosku. Jak za starych, dobrych czasów. W Chorwacji jeszcze chyba do końca roku, bo nie jestem tutaj pewny, czy moje źródło jest pewne. W każdym bądź razie można wymieniać starą walutę kuny na nową walutę, czyli euro. Problem w tym, że można to zrobić tylko w jednym miejscu w całym kraju, w Zagrzebiu, w Chorwacka Narodna Banka. No, ale w każdym razie dostałem od znajomych całkiem sporą kwotę i misję do wykonania. I spoko, bo pewien malutki, drobny procencik pójdzie z tego do mojej kieszeni, przynajmniej będzie na paliwo. Rządy Habsburgów zakończyła I wojna światowa. Po wojnie zaczęły się ścierać ze sobą dwie idee. Idea utworzenia własnego państwa oraz idea wynikająca z idei panslawianizmu, czyli opcja utworzenia państwa zrzeszającego wszystkich Słowian. No i w ten sposób powstała Jugosławia. To powstanie Jugosławii odbiło się mocną czkawką Chorwatom, ponieważ bardzo szybko dominującą rolę przejęli Serbowie, a dodatkowo część Dalmacji na mocy różnych układów została oddana Włochom.
Chorwacja odzyskała Dalmację po II wojnie światowej. Wtedy też do władzy w całej Jugosławii doszli komuniści na czele z Josipem Tito. Okres ich rządów nie był jakoś zły dla Chorwatów. Tutaj żyło się w miarę jako tako. Sytuacja zmieniła się w latach 80., gdy do władzy doszedł Milošević, przejawiający bardzo mocne zapędy dyktatorskie. Coraz bardziej męczące było też to, że ten wózek z napisem Jugosławia jest ciągnięty głównie przez dwie najbogatsze republiki, czyli Słowenię i Chorwację. Niezadowolenie wzrastało, więc w końcu Słowenia jako pierwsza zdecydowała o wystąpieniu z Jugosławii i to poszło w miarę bezproblemowo. Natomiast później to samo chciała zrobić Chorwacja, no i tu już było trochę gorzej, ponieważ na jej terenie mieszkało około 600 000 Serbów, więc dochodziło do różnych walk i potyczek aż do roku 1995. Chorwacja też na tak mały kraj, tak mały naród ma bardzo dużo sukcesów w sporcie. No wiadomo, bardzo silną reprezentację mają w piłkę nożną, w koszykówkę, w piłkę ręczną, ale był tu też kiedyś świetny tenisista Ivanišević, który jako pierwszy w historii wygrał Wimbledon, będąc nierozstawionym, albo na przykład narciarka alpejska Janica Kostelić, która bodajże 4 medale Igrzysk Olimpijskich zdobyła. A jakbyście chcieli przyjechać do Zagrzebia pozwiedzać, to raczej nie polecam. Mało ciekawe, brzydkie wręcz bym powiedział miasto. I mam też taką ciekawą obserwację zupełnie niezwiązaną. Wydaje mi się, że Chorwaci są dość wysokim narodem, bo tutaj czuję się trochę jak kurdupel. Wydaje mi się, że tu praktycznie wszyscy są wyżsi ode mnie. Chorwacja jest w gronie 20 najczęściej odwiedzanych przez turystów państw świata, ale w zeszłym roku Polska Chorwację wyprzedziła, także cudze chwalicie, swego nie znacie, tak, tak. Ja szczerze mogę Chorwację polecić. Są tutaj różnego rodzaju zabytki, są przepiękne plaże, piękne widoki, różnego rodzaju jaskinie, wodospady, parki narodowe. Generalnie jest co zwiedzać, jest co robić, jest gdzie łazić. I to by było, proszę Państwa, na tyle. Następny odcinek będzie prawdopodobnie już w nowym roku, ponieważ na koniec tego roku planuję wyjazd do Afryki, ale jeszcze zobaczymy, bo najpierw muszę zdobyć wizę. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Kurwa, nie nagrywałem.